Może jutro sobie odpocznę. Będzie fajnie. Że jedziemy po torze wodnym. To nie wojna. Dlaczego ja to sobie robię? Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować jacht. Chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejscu. Ale się nie udało. Ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę. 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko i nadal nie zdążyłem. Aura dzisiaj nie sprzyja, ale sprzyja kierunek wiatru. Pamiętacie, jak mówiłem, że teraz 3 dni będę po prostu wypoczywał, nic nie będę robił. Będzie relaks, będzie, no, to odwołuję. Wieje mocno, trochę za mocno, będziemy mieć 1,5 metrową falę. Dla Gauzdala 1,5 metrowa fala to już jest takie rodeo. Naprawdę dużo zależy od łódki. Gauzdal jest świetny na warunki słabego wiatru. On przy 2 w skali Beauforta leci 5, ale jak się robi wietrznie i robi się fala. Wczoraj szliśmy na silniku pod falę półmetrową i to nas prawie zatrzymywało. I z wiatrem mam zamiar szybciutko i sprawnie przelecieć 40 mil. Trzeba wykorzystywać, bo jak nie płynie się w momencie, kiedy ma się wiatr od rufy, to się nie zasługuje na ten wiatr. Jest wiatr, trzeba go wykorzystać. Nie chce mi się, miał być odpoczynek, nie ma rady, trzeba płynąć. Może jutro sobie odpocznę. A i jeszcze jesteśmy w Tananger i tutaj, żeby się tam wydostać i przejechać w stronę Polski, no to właśnie przydałyby się, tu się nie ma gdzie schować. Najbliższy port, do jakiego możemy zawinąć, jest położony właśnie 40 mil stąd. I druga sprawa jest taka, że musimy iść w warunkach otwartego morza. Asia jeszcze nie jeździła w takich warunkach, raczej nie. Ja już je znam i właśnie dlatego mi się nie chce. Wolałbym zostać. Jakbym mógł, to bym został, ale nie mogę. Każda łódka jest inna. Ja swoją znam wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że jak wypłyniemy z portu i ruszymy z wiatrem, uderzani boczną falą, 1,5 metra fala będzie uderzać nas w prawą burtę, a wiatr będziemy mieć od rufy. Nie możemy wrócić. Po lewej burcie będziemy mieć ląd i plażę, do której nie możemy się zbliżyć. Od morza będzie nas uderzać fala, pod którą Gauzdal nie podejdzie. Po prostu taka fala zatrzymuje Gauzdala i nie pozwala mu iść. A od rufy będziemy mieć wiatr na tyle silny, że nie damy rady pod niego podejść. Atrakcja dzisiejszego dnia polega na tym, że będziemy mieć tylko jeden kierunek. Nie ma opcji powrotu, możemy lecieć tylko z wiatrem. Gauzdal ma swoje wymagania i dzisiaj to on stawia warunki. To jest pierwszy dzień podczas tego rejsu, kiedy musiałem naprawdę przeanalizować warunki pogodowe i nadal obserwuję warunki i czekam, kiedy skoczyć mam do Rynny. Będzie fajnie. No jest blisko. Nie ma dużo tego morza, którym moglibyśmy się podzielić, ale musi wystarczyć. My też tu mamy prawo być. W ogóle problem jest taki, i to jest pewnego rodzaju problem, że jedziemy po torze wodnym. W Norwegii można coś takiego zrobić i nikt cię za to nie zbeszta, a nawet uwzględnią to, że istniejesz, że jesteś. I musimy w Europie tak nie będziemy robić. Ale tutaj nie mamy jak przejść tego toru w poprzek, więc idziemy wzdłuż. Ale musimy bezwzględnie tym statkom ustąpić. Pływaliśmy z pierwszym załogantem 12 dni i mieliśmy chyba 1 dzień, 2, kiedy mogliśmy iść na żaglach. Później pływaliśmy cały weekend z pozostałą załogą 4 dni i mieliśmy 3 godziny, kiedy mogliśmy iść na żaglach. Wszyscy wyjechali, zostajemy we dwójkę i mamy tydzień na żaglach, kiedy moglibyśmy się wysługiwać innymi ludźmi, a oni by byli przeszczęśliwi, że mogą jechać na żaglach po morskich ostępach. To zostaliśmy sami i dzisiaj mam gwarantowaną jazdę przynajmniej do 2 w nocy. Wygrzmociło nas okrutnie.
Fala boczna zrobiła swoje. Wam pokażę, co zrobiła z naszą łódką. Tak ładnie posprzątaną. To nie wojna. To tylko fala boczna. Ale wszystko, co było tam i tam, to w którymś momencie, no na parę razy, nie na raz, to w którymś momencie zrobiło się tak. To cała relacja. Tutaj nie ma co dodać. Ależ Asia będzie miała dużo do sprzątania. Jest godzina 23. Morze jest takie szare. Zostało mi 10 mil do portu. Asia już smacznie śpi. Mam nadzieję. To chociaż ona się wyśpi. Jadę sobie na foczku z wiatrem. Wszędzie chmury takie. O, nieładne te chmurki. Zadaję sobie pytanie od jakiegoś czasu. Dlaczego ja to sobie robię? Jestem wytyrany, zmęczony. Trochę mi się chce żygać. A jestem tu, gdzie jestem. A jest przecież tyle cudownych sposobów na podróżowanie. Żeglarstwo to niekończąca się udręka. To zmęczenie, marznięcie godzinami. To jest przesrane.